Witajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie jednostek Wybrzeże Wampirów tym razem. Jeśli chodzi o Wybrzeże Wampirów, jest to ciekawa frakcja, ale niestety posiadająca niezbyt dużo ciekawych, grywalnych jednostek, więc mam nadzieję, że to też w najbliższej przyszłości się zmieni. Omówimy też oczywiście taktykę na przykład wampirów i również budowanie armii. I tak samo jeszcze oczywiście magię, bo magię wampiry, znaczy Wybrzeże Wampirów mają jedną dodatkową nową. Więc zaczynajmy. Jeśli chodzi o pierwszego legendarnego lorda, no to jest Cylostra Dzikopłetwa. Powiem szczerze, fajny lord z tego względu, że tutaj czarodziejka. Mamy dosyć dobrą magię i mamy właśnie tą nową magię Domenę Głębin. Jeśli chodzi o Domenę Głębin, jest to bardzo mocna magia i powiedziałbym tania nawet magia, bo chociażby na przykład taki zew przypływu ma dosyć dobry zasięg, dobre obrażenia, jest taniutki, szybko się tak naprawdę odnawia, bo 32 sekundy nie jest to naprawdę długo. Więc to jest na przykład dobre zastosowanie. Mamy na przykład zryw Krakena, który jest wirem, ale jak sobie zauważycie, tutaj jest 100% zabrania pancerza, magiczne ataki. Jest to też wir, który stoi w miejscu. I jeśli wejdzie wam normalnie fajny efekt, nie wejdzie wam jakby w ten feralny, no to mamy 30 sekund trwania, a na standardzie bez ulepszenia mamy 15. No 30 sekund trwania takiego wiru, to powiem wam szczerze, że żadna jednostka prawie nie jest w stanie tego przeżyć. Chyba że mówimy o jakichś potworach, wiadomo, na potwory to tak za specjalnie nie działa. To jest wysoka skuteczność przeciw dużej ilości wrogów. To jest bardzo ładne zaklęcie, które warto używać, tym bardziej gdy walczycie wampirami w walce w zwarciu. Wybrzeże Wampirów nie posiada ogólnie jakichś za specjalnych dobrych jednostek do walki w zwarciu, nie licząc tak naprawdę Syren i Gwardii Głębinowej. No tak, to większego wyboru tam nie macie. Więc jeśli rzucicie to na przeciwnika, zdejmiecie mu cały prawie atak w zwarciu, dyscyplinę i jesteście w stanie już coś tam więcej powalczyć w zwarciu, bo inaczej jest po prostu kiepsko. Te zaklęcie też działa na obszarowo, na wszystkie jednostki w zasięgu 35 metrów i trwa 35 sekund, więc to jest naprawdę wystarczająco. Kolejne zaklęcie to mamy Zmieściwy Strzał. To zaklęcie jest dobre, ale z drugiej strony jest jeden duży problem z tym zaklęciem, a mianowicie, że to działa tylko na jedną jednostkę. No, trwa to 72 sekundy, jest to naprawdę bardzo, bardzo długo i możemy sobie wzmocnić jakieś jednostki strzelające, tym bardziej, że tutaj ogólnie opieramy się na jednostkach strzelających. Jest to tam spoko, ale mimo wszystko szkoda, że to działa na jedną jednostkę. Może ze względu, gdyby działało na więcej jednostek, no byłoby po prostu za mocne. Ale gdyby zrobili na przykład na 2-3 jednostki, to jak dla mnie byłoby ok. Kolejne zaklęcie to jest Zemsta Van Heista. Jest to taki wiatr, który przyzywa duży statek. Ten statek, powiem szczerze, ma bardzo szybki zasięg ruchu, bardzo duży też zasięg ruchu i ogromne obrażenia na sekundę, 100% przebicia pancerza. No jest drogie jak cholera, ale warto. Choć czy jakby wir, czy ten, no to są dosyć dwa dobre zaklęcia, które zadają ogromne obrażenia. Sama Cylostra ma umiejętność przyzwania przeklętnych, błędnych rycerzy, którzy oczywiście słabną, ale to jest taka kawaleria bretońska. I dodatkowo ma zdjęcie prędkości ataku w zwarciu przeciwnikom, więc często można zrobić coś takiego, że puszczamy ją do przodu, powiedzmy piechota ją otacza, spowolniamy ich i się tam przebijamy tym krabem do przodu i wtedy nie ma żadnego z tym problemu. Jeśli chodzi o bohaterów, mamy tak naprawdę upiór artyleryjski, czyli jednostka wsparcia dla naszych strzelców. Mamy też magiczny pocisk, mamy również wzmocnienie właśnie naszych jednostek odnośnie celności, czyli zasięgu i umiejętność przeładowania. To jest dosyć dobre zaklęcie. No szkoda, że to 55 metrów nie działa, bo akurat strzelcy w umarlakach muszą być, powiem szczerze, no szeroko rozstawieni, no bo tam w większości gramy gdzieś tam muszkietami, no i te muszkiety, no wiadomo jak strzelają, no muszą mieć bezpieczny strzał, więc nie możemy po swoich strzelać. Mamy też oczywiście odnawianie amunicji dla jednej jednostki, no to jest takie, jest bo jest, bym powiedział. Jest kolejny magiczny pocisk i szczerze powiedziawszy fajne gdzieś tam są obrażenia od wybuchu. Dodatkowo wymaga w celu wzroku, czyli nie możemy sobie gdzieś tam rzucać na plecy, musimy mieć na wprost. Mamy oczywiście jeszcze specjalistę do walki w zwarciu i z takich plusów specjalisty do walki w zwarciu, jeśli chodzi o Morgula,
Na pewno plusem jest to, że spowalnia wrogów, no bo aura chłodu, no bo wiecie, to jest jakby taka jednostka powiedzmy trochę eteryczna, więc dlatego ma taką aurę. Takie bonusy względem właśnie jeśli chodzi o premię do ataku, czy siły broni, szarża, prędkość, no i standardowo obrażenia. Ten ogólnie Morgul może mieć bardzo dużo obrażeń, ale jest bardzo miękki i dyscyplina jest u niego bardzo krucha. Pamiętajcie, że to są umarlaki, więc umarlaki mają tak naprawdę rozpad, czyli jeśli wpadnie dyscyplina poniżej, no zostanie jednostka rozbita, no to wtedy zacznie się jeszcze dodatkowo wykańczać. Mamy też odporność na ostrzał, 30% to jest na pewno duża zaleta tej jednostki, ale największą zaletą jest, że mamy straż przednią. Jedynie co mi tu trochę brakuje, w sumie mamy te skradanie. No, powiem szczerze, jest ok. Problemem na pewno jest dyscyplina, ale przy umarlakach niestety dyscyplina to jest, powiem szczerze, no standard, ale wygląda słodko. Kolejna jednostka, czy kolejny bohater, no to mamy tak naprawdę dwóch czarodziejów. Możemy wybrać sobie domenę tak naprawdę śmierci i domenę wampirów. Domenę ostatnio omawialiśmy, bo ostatnio, jak dobrze pamiętam, był filmik o wampirach. Z takich ważnych rzeczy w domenie oczywiście śmierci mamy Słońce Xerusa, które jest wirem i zadaje obrażenia, powiedziałbym, dosyć konkretne. Ale z najważniejszych rzeczy jest jeszcze pijawka, czyli to rzucamy sobie na bohatera, żeby zadać mu obrażenia. No i mamy oczywiście rozkład duszy, czyli zdjęcie pancerza, siły broni przeciwnikowi. To są takie najważniejsze zaklęcia. Mamy jeszcze dyscyplinę masową, no i mamy też wzmocnienie magiczne ataki i dyscyplinę dla naszych jednostek, ale szczerze powiedziawszy tego raczej bym tutaj nie używał. Choć dyscyplina mogłaby czasem uratować nasze jednostki przed rozpadem, więc ewentualnie do tego można gdzieś to tam zastosować. Jeśli chodzi o domenę wampirów, no domena wampirów jest po prostu, żeby leczyć. To jest jedno z takich najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o leczenie, czy inwokacja Neheka. No mamy też oczywiście pociski, jakieś zdjęcie, na przykład prędkości ataku zwarciu przeciwnikowi. Ale szczerze powiedziawszy, no jeśli mamy porównywać to, a mamy domenę głębin, no to domena głębin, ulepszona mgła przeklętych jest zdecydowanie mocniejsza. O zaklęciach, o bohaterach wydaje mi się, że to tyle na razie. Teraz omówimy jednostki. Pierwsze jednostki to są majtkowie. Jest to taka najtańsza, bym powiedział, hołota. Jeśli chodzi o statystyki, nie są najgorsze, bo hołota w Bretonie ma zdecydowanie gorsze statystyki, ale jak widzicie, tu jest wszystko bardzo nisko. I to takiej walki zwarciu z nawet średnią jakością piechotą, no nie mają po prostu żadnych szans chłopaki. Jest to piechota, która po prostu jest żywą tarczą, ona się za specjalnie nie nadaje do niczego, więc tak to wygląda. Od razu dorzuciłem tutaj regiment, z tego względu, żeby mieć większe takie porównanie względem na przykład tej standardowej jednostki. Jak to tutaj sobie zobaczycie, różnica jest na pewno, że mamy więcej dyscypliny o 10, atak zwarciu, obrona zwarciu też jest troszkę więcej. A jeśli chodzi o samą jednostkę, z tego co widzę, mamy dodatkowe tutaj właśnie szał. Mamy dodatkowo właśnie szał i mamy chuligan. Czyli dyscyplina wynosi więcej niż zachwiana, no to idealny wigor i dyscyplina rośnie. Spoko, bo tak jak mówię, dyscyplina akurat u zombiaków, no niestety jest krucha. O, marlaków, o może bardziej tak niż zombiaków. Sama jednostka wygląda tak sobie jak taka pokraka, przed chwilą wyszła z wody, tu się utopiła, no troszkę tak to wygląda. Mamy oczywiście kolejne zombie. Jak widzicie tutaj już mamy ładne włócznie, halabardy, ale dalej chodzą jakby troszkę więcej wypili. Z takich na pewno ważnych rzeczy jest to jednostka przeciw skutecznością, przeciw dużym wrogom. Mamy odpieranie szarży, mamy obronę przed szarżą dużych przeciwników. Mamy też bonus do premii na dużych przeciwników. No największą bolączką dalej jest tutaj pancerz, dyscyplina. No prędkość ruchu też jest śmieszna, bo jest 23. No ja wiem, że zombie, ale no wygląda to dosyć krucho. Możecie te jednostki zastosować na przykład na jakąś szarżę kawalerii, tylko zawsze się warto ustawić trochę wyżej. Z tego względu, że oni nie mają świetnej obrony przed szarżą, więc jeśli jest jakaś konkretna kawaleria, no to mogą po prostu sobie przelecieć po nich i nawet nie zauważam, że tutaj stało coś z halabardą. Więc na to warto zwrócić uwagę. Też jednostka jest bardzo krucha, więc może być tak, że jedna szarża i jednostka się po prostu wykruszy. Więc na to warto zwrócić uwagę. To są jednostki takie najtańsze, no bardzo są tanie, więc może dlatego są niestety takie kruche.
Jeśli chodzi o kolejną jednostkę, to jest oczywiście jednostka eteryczna. Są to oczywiście syrenki. No, syrenki już chyba gdzieś tam mogliście zauważyć, jak dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o syrenę, no dyscyplina już jest dużo lepsza niż u tamtych jednostek wcześniejszych u zombie. Prędkość ruchu jest fajna, bo 50 prędkości ruchu do takiej jednostki piechoty, no to jest naprawdę zarąbiście. Z takich najważniejszych rzeczy na pewno mamy odporność fizyczną 55%, to jest duży plus. Pancerza nie mamy, bo jednostki eteryczne nie posiadają pancerza. Siła broni jest dosyć dobra, z tego względu, że jednak tutaj jest 32 przebicia pancerza. Nie ma jakby siły broni, ale jest po prostu całkowite przebicie pancerza, więc zadają bardzo ładne obrażenia. Mamy magiczne ataki i mamy zaczarowane, czyli zdjęcie ataku zwarciu przeciwnikowi, gdy oczywiście z nim walczą. Więc jak dla mnie spoko. Zastosowanie, no to można zastosować tą jednostkę prawie w sumie na wszystko. Jedynie co to chyba na potworach średnio mogłoby się sprawdzać. Unikamy strzelców, no i artylerii, no co najważniejsze. No bo artyleria jakby tutaj strzeliła, nie mamy odporności na ostrzał ogólnie, czy tam strzelcy, więc szybko by się nam ta jednostka wykruszyła. Ale jednostka bardzo dobra, można wiele tego używać. Nawet miałem jakiegoś live'a, gdzie musiałem grać tylko syrenami, moździerzą i czymś tam, więc można sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Mamy głębinową tak naprawdę gwardię. Gwardia głębinowa, powiem szczerze, mi się mega podoba. Są naprawdę bardzo ładnie wykonani, są bardzo mocni. Z tego względu, że też mamy tutaj dyscyplinę nie najgorszą względem wszystkich jednostek, to mają na razie najlepszą dyscyplinę. Bardzo ładny pancerz. Ale zobaczcie sobie siłę broni, jaką sporą mamy. Mamy jeszcze premię przeciwko piechocie, może nie dużą, ale to 5 zawsze daje coś. Z takich na pewno ważnych rzeczy mamy tutaj szał. I zwiększenie jakby naszych obrażeń, zwiększenie ataku zwarciu, premii do szarży. No szarże chłopaki nawet mają, więc możemy coś tam starać się szarżować. Mamy głód, czyli regeneruje tak naprawdę się życie, gdy walczą. Więc jeśli puścimy na taką średnią, słabą jednostką, to możemy się jeszcze tam wyregenerować więcej niż stracić, więc to jest naprawdę dobre zastosowanie. To jest jednostka całkowicie przeciwpiechotna, więc stosujecie tylko na piechotę, na flankę. Można gdzieś tam zatrzymywać kawalerię tą jednostką, tylko że jeśli jesteście na jakimś wzniesieniu, żeby ta kawaleria was tam troszkę nie przytłoczyła, nie zaszarżowała. A jeśli chodzi tak naprawdę o pokonanie potworów, kawalerii, no to macie też gwardię głębinową specjalną właśnie z halabardami. No te maski mi się bardzo podobają, muszę przyznać. I tutaj już mamy odpieranie szarży i obrona przeciwko dużym przeciwnikom. Dla mnie brakuje strasznie, żeby oni mieli świetną obronę przed szarżą. Na pewno mamy plus taki, że mamy też tak samo głód i mamy ten, tak naprawdę ten szał. Tutaj obrona zwarciu, atak zwarciu już wygląda naprawdę nieźle. Siła broni też jest znakomita, też mamy premię do dużych jednostek aż 28, więc wychodzi to naprawdę bardzo dużo. Jak tak naprawdę kawaleria w nich wleci, no to tej kawalerii w momencie nie ma. Minusem na pewno, tak jak zawsze mówię, niestety jest tutaj dyscyplina, bo to nie jest wybitnie duża dyscyplina, bo jeśli gramy na wyższych poziomach trudności, przeciwnik tam zacznie nas ostrzeliwać, tutaj flankować, no to ta dyscyplina po prostu w momencie zjedzie, a pamiętajcie też, że to są Darel, nie umarli, więc mają oczywiście rozpad. Jeśli tutaj chodzi jeszcze o regiment, bo mamy specjalnie regiment tutaj wrzucony, jeśli różnice takie między regimentem a standardową, no to tutaj obrona zwarciu, atak zwarciu jest o 10 więcej i dyscypliny też jest o 10 więcej. To jest już na przykład dosyć dobry plus, jeśli chodzi o regiment, bo takie wartości jedne z najbardziej potrzebnych. Jak zobaczycie, oni tutaj bardziej mają takie zielone te armory z czerwonym pomieszane, a standardowi wyglądają tak. No powiem szczerze, ci wyglądają bardziej dostojnie, ci wyglądają jakby już naprawdę wiele jednak tutaj bitew stoczyli. I z takich ważnych rzeczy widzę jest wściekłość, czyli odporność na obrażenia plus 40%, więc to jest moim zdaniem bardzo fajne. No brakuje mi strasznie tego, żeby jednak mieli no tą obronę przed szarżą, no świetną. To by było naprawdę zarąbiście. Wykorzystajmy w takim razie te jednostki do walki w zwarciu, użyjemy sobie może trochę magii. Tutaj jeszcze tego majtka musimy sobie przerzucić. Dobra, chłopaki, idziemy. Tutaj sobie wybrałem orków, bo z orkami będzie nam troszkę, powiedzmy, łatwiej. Tym bardziej pod względem testów. Orkowie się zawsze nas, jeśli tam będą chcieli rzucić. Wampirami. Ogólnie wybrzeżem wampirów w większości gra się, pamiętajcie, artylerią, magią. Na tym się gdzieś tam opiera, strzelcy.
Piechota to jest taka bardziej, żeby czasem zatrzymać niektóre jednostki, gdzieś tam pokombinować, no bo tak to więcej z tego nie zrobicie. Syrenę możecie rzucać przeciwpiechotnie. Pamiętajcie, że one nie są też wytrzymałe, więc jest szansa, że dostaną trochę łomotu. Tu możemy puścić na przykład te bandę pirackiej, bo oni są tam dosyć słabi. Tu macie zastosowanie, jak tutaj sobie syreny walczą. Choć syreny, jak dobrze pamiętam, już były pokazane. Okej. No ja uwielbiam na przykład tą głębinową. Oni bardzo fajnie nie dość, że walczą. Proszę bardzo, tymi tasakami. No oni są tak dostojni, że... Tu mamy tych z halabardami, ale akurat zombiaki. No zombiaki to są takie nieokrzesane strasznie. Tu jeszcze majtki. Nasia? Nie. Gobliny nas tutaj spróbują oflankować. Wygląda to dosyć zabawnie. Kogo jeszcze nie pokazaliśmy. Te halabardy jeszcze nie pokazaliśmy. Ale one tutaj widzę walczą. No tu mamy problem, bo atakują nas... A nie, tu nas włócznie atakują, to spoko. Ale jakby nas atakowały już takie inne jednostki, to już problem. Widzicie, te jednostki gdzieś tam się regenerują. Więc nawet nie wychodzi to źle, one mogą naprawdę bardzo długo walczyć. Możemy też na przykład nękacza tutaj puścić, zobaczycie jak nękacz walczy. I zaraz się trochę pobawimy magią, nawet się stworzyła taka sytuacja, żeby magię gdzieś tam użyć. No nękacz tutaj rzuca tam całą aurę chłodu, więc to jest naprawdę spoko. Nękacz też może być dobrą opcją, żeby na przykład spowalniać tych przeciwników, bo w większości spowalniamy wtedy piechotę, a on ma jeszcze bonusy do piechoty, więc może sobie tam dużo walczyć. Możemy teraz użyć na przykład jakiejś magii, choć tu już widzę orkowie uciekają. Na przykład takiego krakena jak sobie tutaj rzucicie. Może rzucimy tego tańszego, żeby też statek starać się użyć. Tylko tutaj trochę nam się nie stworzyła sytuacja, więc pamiętajcie, żeby zawsze stwarzać taką sytuację. Tak sobie zobaczyć zaklęcie, jak szeroko działa, żeby wykorzystać to najlepiej jak się da. Tutaj się teraz orkowie trochę lepiej nam na przykład ustawią. Używamy tutaj zaklęcia. No to jest bardzo potężne zaklęcie akurat, więc jeśli rzucicie to nawet na potężną piechotę, no to w momencie ich po prostu nie ma. No i też sporo trwa, tak, bo 15 sekund jest naprawdę wystarczająco. Jeśli chodzi o statek, no to statek na przykład możemy rzucić tutaj, on jest bardzo szybki z takich ważnych rzeczy. Na 120 metrów, no to jest naprawdę wystarczająco. Aha, no tak, bo tutaj jest różnica. Bo jak dobrze pamiętam... Okej. On się miał przesunąć do przodu, tak mi się wydaje. No ale to najwyżej jeszcze potestujemy w takim razie dalej. Moi drodzy, przechodzimy do jednostek strzelających. Są to najważniejsze jednostki akurat u Wybrzeża Wampirów, więc przejdźmy po kolei. Z takich ważnych rzeczy mamy też nowego lorda, to jest hrabia Noctulius. Wcześniej była Cylostra. Jeśli chodzi akurat o hrabiego, on jest dosyć dobry, bo jest potem na późniejszych poziomach na kolosie. Ma bardzo dobre połączenie magii, z tego względu, że mamy po prostu inwokację na hekę, czyli leczenia. Mamy otchłań, czyli zadawanie bardzo potężnych obrażeń. No i jest tak naprawdę jeszcze przyzwanie bandy, żeby gdzieś tam chronić. No, są te zaklęcia, powiedzmy, dosyć dobre. Dodatkowo ma on swój burzę upiorów, czyli dodatkowy odstrzał, który zadaje ogromne obrażenia. Możemy zadać go, użyć go 3 razy. I zegar księżycowego kapłana Rocza. No, to też mamy właśnie przyzwanie kolejnych majtków. Z takich na pewno ważnych rzeczy sam Lord jest bardzo mocny. Na początku mamy tutaj halabardę, więc dobrze sobie walczy, radzi w walce z warciu. Ma również właśnie odpieranie szarży. No i to by było w sumie tyle z takich ważniejszych rzeczy. Później on jest na takim kolosie, który strzela, więc wtedy możemy się też więcej pobawić. Z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o strzelców. Strzelcy początkowi
czyli banda artyleryjskich zombie. Jest to taka, powiedzmy, piechota połączona z pistolecikami, strzał w ruchu mamy z takich ważniejszych rzeczy. Z takich ważniejszych rzeczy, że jeśli mamy jeszcze więcej niż powyżej 80% amunicji, no to mamy zwiększenie jakby przebijające od pocisków wybuchających, od wybuchu, obrażeń od strzelania, przebijająca pancerza, no po prostu wszystko do strzelania. Z takich najważniejszych rzeczy. Jednostka jest bardzo krucha, bo dyscyplina, pancerz jest taka jak w tych jednostkach w walce w zwarciu, po prostu słaba. Więc to jest jednostka, która może biegać, strzelać, no i musi gdzieś tam unikać przeciwnika. Problemem jest na pewno to, że to jest 23 prędkości, więc to nie są tak jak elfy, że mają około 40 i możemy sobie biegać, strzelać. Tutaj przeważnie jest na tej zasadzie, że musimy starać się flankować i strzelać wtedy tymi pistoletami. Dobrze można ich wykorzystywać na przykład na potwory, bo ich liczebność jest spora, a siła pocisków nawet jest nie najgorsza, bo 13 to nie jest naprawdę źle. Pistolety też szybko się przeładowywują, więc to też jest duża gdzieś tam na przykład ich zaleta, ale ogólnie to jest bardzo słaba jednostka. Kolejna to jest tak naprawdę jednostka bardzo podobna, tylko tutaj mamy taką różnicę, że mamy po prostu bomby. Mamy 5 rzutów bombami. Te bomby nawet zadają sporo obrażeń, też tych jednostek w oddziale jest sporo, bo też jest 120. Statystyki, pancerz, dyscyplina, prędkość, wszystko jest powiedzmy identyczne jak tam, tylko różnica jest po prostu to, że tutaj mamy bomby, a tam mamy po prostu pistolety. Więc zastosowanie czy tej jednostki, czy tej, to jest tak bym powiedział średnie zastosowanie na cokolwiek. Jedynie tak jak mówię, można te jednostki wykorzystać na tej zasadzie, że gdzieś tam postaramy się ostrzelać przeciwnika. Jak nasze jednostki w zwarciu będą gdzieś go tam trzymać, możemy starać się ostrzelać potwora, bo potwory też nie należą niektóre do takich za specjalnie szybkich, więc do tego najlepsze zastosowanie. Do walki z zwarciu oczywiście nie, do walki z innymi strzelcami też raczej nie, bo nie zdążymy nawet dobiec. Banda artyleryjskich zombie z rusznicami. To są jednostki, które mają powiedzmy już bardzo ładne obrażenia. Tylko problem jest taki, że tutaj jest zasięg. Zasięg jest bardzo mały, skuteczność na pewno najlepsza przeciw dużym wrogom. Bardzo dużo jednostek w oddziale, więc możecie zadać ogromne obrażenia, na przykład takim potworom. Potwora możecie tak na dwie salwy, na 2-3 salwy ściągnąć, więc jest to naprawdę spoko. Tutaj jest ogromne też przebicie pancerza, bo jest 12, to jest naprawdę bardzo dużo. Czas przeładowania jest bardzo długi, no ale z tego względu, że jednak te jednostki, jak sobie zobaczycie, no ta broń jest jednak taka ciężka. Widzicie, jak ich tutaj łamie chłopaków. Więc najlepsze zastosowanie na potwory. Możemy gdzieś tam starać się ładnie ostrzelać też jednostki piechoty, kawalerii. Bo z kawalerią byłoby ciężko. Ta kawaleria raczej już by musiała być zatrzymana. Tak samo piechota, bo inaczej jeśli dojdzie do walki z zwarciu, atak zwarciu, obrona zwarciu jest 8 i 6, no to ta jednostka automatycznie przegrywa. Kalkulator je dobrze dosyć liczy, bo tutaj pamiętajcie, że automat bardzo liczy siłę broni, znaczy siłę broni, siłę pocisków, niż na przykład zasięg, więc to jest też ważna, powiedzmy, taka wskazówka. Jeśli chodzi o bandę artyleryjskich zombie z muszkietami, no to są jednostki, które się jako tako pieści, pielęgnuje, zawsze się ich rekrutuje bardzo dużo, one mają bardzo dobry przelicznik do automatu z tego względu, że po pierwsze ich jest 120 jednostek w oddziale, siła pocisków jest powiedzmy bardzo dobra, zasięg jest znakomity, atak zwarciu, obrona zwarciu również jest tragiczna, więc jeśli dojdzie do walki zwarciu tymi jednostkami, no to możecie od razu się z nimi pożegnać. Tym bardziej, że dyscyplina jest tak krucha, nawet jeśli będzie jakiś delikatny ostrzał w stronę tych jednostek, to już jest bardzo duży problem. To są jednostki, które musicie chronić za wszelką cenę. Jeśli chodzi o ostrzał, no one mają ostrzał na wprost, więc musicie uważać, żeby też mieli możliwość strzelania. Znakomicie sprawdzają się na przykład do strzelania w potwory, w latające potwory, w ogólnie w jednostki latające, bo jednak ten zasięg jest dosyć dobry, siła pocisków jest znakomita. I to jest u nich największa zaleta, bo widzicie, że tutaj jest 20 aż no, obrażeń przebijających pancerz, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Mamy również jeszcze ostatnią artylerię pokładową. Artyleria pokładowa, jak sobie tutaj widzicie, gościu trzyma skrzynkę z amunicją. Tutaj obrażenia są o wiele większe i zasięg jest o wiele większy. Jedynie co, tutaj mamy 36 jednostek w oddziale, więc jednak jest ta różnica spora. Ale zasięg robi naprawdę ogromną tutaj robotę. I z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi jeszcze o tą jednostkę, tutaj macie łamacz tarcz. To jest znakomita jednostka, jeśli przeciwnik ma tarczę.
no to wtedy oczywiście 24 bloku jest ściągane z tarczy, więc jest większa szansa szybciej zniszczyć jednostki takie twardsze z tarczami. I też są większe oczywiście obrażenia, więc moim zdaniem bardzo dobra jednostka. To są dwie jednostki najlepsze strzelające. Jeśli chodzi o rusznicę, to jest dobry plus do armii, jeśli potrzebujecie zadać na blisko szybkie obrażenia. Często się może tak zdarzyć w niektórych kampaniach, więc pamiętajcie o tych jednostkach. Te dwie jednostki na początku to są takie... Można gdzieś je tam chwilę trzymać, ale one są bardzo szybko zastępowane na przykład muszkietami, bo muszkiety też możecie w miarę szybko rekrutować, więc to jest szybka zamiana. Od razu wziąłem dwa regimenty, akurat te, które są tutaj dostępne dla strzelców. I z takiego większego porównania, no atak zwarciu, obrona zwarciu, siła broni, znaczy dyscyplina, no i siła pocisków jest tutaj o wiele zwiększona. Mówię o wiele, no bo atak zwarciu jest na przykład 20, a nie 8. Obrona w zwarciu jest 14, nie 6. No i dyscypliny 10 więcej, to jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o sam wygląd jednostki, no jest powiedzmy prawie identyczna. Z takich ważnych rzeczy, no tutaj nie mamy na przykład żadnej aury, umiejętności, nic dorzucone. Trochę szkoda, bo z jednej strony mogliby mieć coś dorzucone, tym bardziej, że Wybrzeże Wampirów ma trochę ubogo w tych jednostkach, no ale cóż. Jeśli chodzi tutaj o kolejny regiment, i to jest regiment artylerii pokładowej, czyli tych ziomalów, co tu mamy tutaj, no to tutaj na przykład jest już troszkę różnicy, z tego względu, że mamy zniechęcenie, czyli jeśli strzelają w jednostkę, tworzy się zniechęcenie, 16 dyscypliny ściągnąć przeciwnikowi, jest to cholernie dużo. Jeszcze zależy z kim walczymy, bo jeśli walczymy z jakimiś królami grobowców, no to ta dyscyplina szybko im spada, dodatkowo oni zaczną się zaraz kruszyć, więc to jest na przykład znakomite. Mamy tutaj na przykład odporność fizyczną, bo to jest jednostka eteryczna, więc to jest na pewno też duży plus. Względem takich statystyk, jakbyśmy sobie porównali, no to tamte jednostki mają 10 więcej dyscypliny, atak zwarciu, obrona zwarciu. Siły pocisków jest ciut mniej, no ale za to wynagradza nam to moim zdaniem te zniechęcenie. I z takich najważniejszych rzeczy nasza amunicja jeszcze jest magiczna. No to już jest w ogóle bardzo dobre, bo pamiętajcie, że magiczne ataki, ta jednostka wyprowadza ataki magiczne, mogące zranić jednostki chronione przed atakami fizycznymi. Jest to naprawdę bardzo dobre zastosowanie. I moim zdaniem pozostało nam tylko to, żeby po prostu ruszyć na wroga. Wróg do nas sam w sumie przyjdzie. No możemy ich tak zostawić jak są, bo nie mamy tak za bardzo czym ich tutaj blokować. Możemy jedynie starać się tutaj poustawiać troszkę te jednostki. No muszkiety nasze powinny być trochę inaczej ustawione. Pamiętajcie, że lepiej się tak ustawiać na wzniesieniach, żeby komputer musiał jak najwięcej drogi do was przebyć. Tutaj już tu chłopaki mogą spokojnie strzelać. O, strzelajcie, żeby pokazać animację. Proszę bardzo, jak tutaj pakują chłopaki. Tu zaraz muszkiety. To jest duży plus, bo widzicie, ale strzelamy też po swoich niektórych, więc musicie uważać. Muszkiety działają, no wiecie jak działają, bo oglądaliście pewnie mój poradnik krasnoludów, oglądaliście mój poradnik, ale teraz sobie zobaczcie, że no ci piraci tam ok. Tymi jednostkami powinniśmy zrobić tak, żeby w ogóle komputer nie miał szans tutaj do nas dojść. Oni nie zdążą ich wystrzelać, bo tu są jednostki z tarczą, więc no nie ma takiej opcji. Tak samo te jednostki powinny już tutaj wykończyć przeciwnika. Tu mamy oczywiście te zniechęcenie, więc przeciwnik się będzie wycofywał. No ale mamy tutaj za mało możliwości, tak żeby szybko przeciwnika pokonać. Nie mamy tutaj na przykład samych strzelców takich dystansowych. Gdybyśmy to zamienili chociaż na muszkiety, ewentualnie to na muszkiety, to wtedy byśmy mogli jeszcze coś pokombinować, że przeciwnik do nas nie doleci. No jeśli chodzi o strzał, no tutaj nie ma nic wybitnego. A atak zwarcie jest podobny jak tam na samym początku. No proszę jak go tutaj ścieli. Walka trochę wampirami, Wybrzeżem Wampirów jest czasem skomplikowana, bo musimy bardzo szybko działać, reagować, bo inaczej jest duży problem. Musimy polegać tak naprawdę w większości na strzelcach, na magii.
Jeszcze jest plus taki, że bohaterów w większości mamy dosyć dobrych w Wybrzeżu Wampirów, nie licząc Aranessy, która jest tragiczna, ale na przykład Luthor Harkon, czy Noctulius, czy Cylostra to są bardzo dobrzy legendarni lordowie. Na bohaterach też możemy gdzieś tam polegać. Więc przejdźmy w takim razie dalej. Przechodzimy teraz do potworów i zwierząt bojowych, nietoperze i tym podobne. Jeśli chodzi o takie najważniejszych jeszcze rzeczy, no to tutaj Luthor Harkon. Luthor Harkon jest bardzo mocnym bohaterem, tylko u niego, raczej lordem, tylko u niego jest jeden duży problem. On ma coś takiego, że przełączają mu się statystyki. Czasem dostaje bardzo dużo na przykład siły w pocisków, czasem dostaje dużo siły broni i to jest trochę takie niewiadome. Z takich ważnych rzeczy często ma narzuconą furię, więc możemy gdzieś tam nad nim nie panować. Pamiętajcie, że jeśli u wampirów lord padnie, bohaterowie padną, bardzo dużo dyscypliny spadnie, a dyscyplina u wampirów jest bardzo słaba, więc zaczną się jednostki bardzo szybko wykruszać i po prostu przegracie. Więc on jest trochę takim, powiedzmy, no taki, trzeba go na pewno gdzieś strasznie pilnować, trzeba patrzeć, czy ta furia mu się nie odpala. Sam w sobie jest dosyć fajny, mamy też tutaj ładną, widzicie, szpadę, miecz bardziej taki. Mamy też pistolecik, jest tu taka hybryda. Z takich ważnych rzeczy u Luthora mamy kanciarza, czyli zdjęcie pancerza, obrony zwarciu przeciwnikowi. To przeważnie najlepsze jest właśnie, żeby rzucić na lorda, bohatera, żeby szybko gdzieś go tam pokonać. Złoto slanów, czyli odnowienie mocy. Tylko akurat teraz on nie ma magii narzuconej. On też często może dostać magię, jak dobrze pamiętam. Nie grałem nim aż tak długo, więc też tak dużo o nim nie mogę powiedzieć. Z takich na pewno ważnych rzeczy trzeba go pilnować, bo często dostaje furię. A jak dostanie furię i wrzucimy go gdzieś w jakieś mocniejsze jednostki, to nic z niego nie zostanie. Kolejne jednostki to są morgule. Tak jak mieliście nękacza, tak mamy standardowe morgule. Mamy też oczywiście od nich regiment, czyli jak widzicie czerwonych. Czerwoni wyglądają zdecydowanie lepiej. Z takich ważnych rzeczy mamy tutaj jednostkę przeciwpiechotną, mamy skradanie. Mamy też oczywiście tutaj premię przeciwko piechocie i to nawet nie taką małą, bo 20 to jest naprawdę sporo, choć to w regimencie, a w standardzie mamy, akurat przeskakują mi te statystyki. No nie. Nie wiem czasem o co chodzi z tymi statystykami, że one się nie mrożą, tylko się po prostu wyłączają. Dobra, przejedziemy tak. Tutaj mamy, nie, też jest 20, tylko różnica jest tego, że tam mamy więcej też obrażeń przebijających, jak dobrze pamiętam. No, jest to tam trochę wyszczególnione, podzielone. Z takich ważnych rzeczy na pewno to. Możemy tak naprawdę się leczyć, bo mamy głód. Mamy straż przednią, czyli możemy się na przeciwnika gdzieś tam z tyłu zasadzić i go zaatakować. Z takich na pewno ważnych rzeczy ostrzał, czyli odporność na ostrzał. Skradanie, to tak jak wcześniej mówiłem, no i w sumie napastnik oblężniczy. No to są takie najważniejsze informacje. Jeśli chodzi tutaj o tych innych, to tutaj jeszcze mamy właśnie z tą regiment, mamy odporność na magię, mamy też spowolnienie, czyli klątwę. No to spowolnienie jest, powiem szczerze, nawet dosyć dobre, tylko jeżeli tak możemy po jednym regimencie w wanilce brać ze swoich frakcji, więc większego, powiedzmy, tam szału nie będzie mimo wszystko. Jednostka najlepiej się sprawdza na piechotę, na kawalerię też dobrze się sprawdzają. Jedynie co to z potworami mógłby być problem. Strzelcy to jest ogromny problem. Artyleria no też może nas szybko zmiażdżyć. Ta dyscyplina, powiedzmy, akurat u regimentu jest bardzo fajna. Bo względem na przykład regimentu zobaczcie sobie 22 dyscypliny więcej, atak zwarciu 16 więcej. No tak naprawdę obrona zwarciu, premia do szarży, siła broni, no są naprawdę ogromne różnice. Trochę te zwykłe morgule wychodzą słabo. Jeśli chodzi o słabe jednostki, to mamy ożywione kolosy. Szczerze powiedziawszy, to jest taki szrot, za przeproszeniem. Jest to tak słaba jednostka, że masakra. Niby tak patrzycie na te statystyki na początek, no jest w miarę okej, tak? Tylko obrona zwarcie jest słaba, atak zwarcie jest taka sobie. Pancerz dyscyplina, no 35 dyscypliny na potwory, no ja wiem, że trolle podobnie mają, tylko że trolle się wycofują i regenerują. Te się akurat nie regenerują. Są bardzo słabymi jednostkami. Jak rzucicie na średnią piechotę, to tam chłopaki coś zrobią, ale jak rzucicie na jakąśkolwiek halabardę włócznie, no to nie ma po prostu szans. W momencie schodzą, sypią się i tej jednostki nie ma. Więc zastosowanie tylko piechota, średnich lotów, nie za dużych lotów, unikanie strzelców, nie mają żadnej umiejętności dodatkowej, jakiejś pasywki, nic. Po prostu są słabi. Nie warto za specjalnie tego rekrutować.
Mamy jeszcze gnijący Prometanie. Tu już mamy duży plus, bo chociażby jest pancerz, więc ten pancerz robi naprawdę niezłą robotę. Sama jednostka fajnie wygląda. Z takich ważnych rzeczy to jest obrońca, czyli ta jednostka jest niezrównana w przygważdżeniu wroga w zwarciu, dzięki czemu twoje siły pozostają, mają więcej czasu, czyli mamy więcej czasu się gdzieś tam ustawiać. Tylko że tych jednostek też jest 12, więc też tak nie wiadomo jak nie przygwoździmy tego wroga, jeśli on będzie miał na przykład przewagę liczebną. Na pewno plusem jest pancerz. Obrona w zwarciu jest też znakomita, bo 48 to jest sporo. Dyscyplina jest trochę problemem i problemem jest to, że fajnie gdyby on na przykład miał odporność na flankowanie. Bo jak zaraz zaczną flankować tą jednostkę, to ona się po prostu w momencie rozsypie, więc to jest moim zdaniem straszna wada tej jednostki. I dlaczego tutaj nie dali odporności na flanki, nie mam pojęcia, no ale wychodzi to trochę słabo. Z takich na pewno ważnych rzeczy mamy właśnie obronę przed szarżą dużych przeciwników, dobre przebicie pancerza i to by było tyle. Można to wykorzystać na piechotę, na kawalerię, na potwory, no ale powiedzmy sobie szczerze, no dyscyplina jest powiedzmy żałosna, a to jest jednostka, która też ma rozpad, więc jest trochę słabo. Gnijący lewiatan. Tu jak już widzicie mamy takiego potężnego chłopaka, mamy nawet jeszcze muszkiety po bokach. Więc ta jednostka oczywiście też strzela. Zasięg oczywiście standardowy, muszkietowy. Tutaj mamy więcej pancerza, więcej się broni, no bo to jest oczywiście potworek. Plus jest na pewno takie, że tutaj macie odporność na flankowanie. No nie wiem, czemu zaś mi to ucieka. No i to jest dosyć dobre. No bo nie dostajemy kar na dyscyplinę, więc nawet jeśli ma mniej tej dyscypliny, to powiedzmy, że to i tak wychodzi dobrze. Jak na Umarlaka wychodzi znakomicie, bym nawet powiedział. Możemy go bardziej do światełka dać. No, brakuje mi tego, żeby te jednostki posiadały no, też tą odporność na flankowanie, bo jest to po prostu żałosne. Z takich ważnych rzeczy jest bardzo twardym potworem, więc można go rekrutować spokojnie i wykorzystywać do wielu sytuacji, do walki nawet z potworami innymi też się dobrze sprawdzi. Ma akurat przeciwko piechocie premię, ale z potworami też jest dosyć wytrzymały, więc jest w stanie sobie poradzić. Mamy też muszkiety, więc będą ich tam wspierać, więc z takich ważnych rzeczy jest naprawdę spoko. Wielkie nietoperze. No wielkie nietoperze, tak jak już wiele razy było poruszane, czy tam wilki. Te dwie jednostki zawsze wykorzystujemy na atak przeciwnika na plecy, z boku ewentualnie na strzelców, artylerię. To są tylko jednostki do tego stworzone, nic więcej z tego nie zrobicie. Nietoperze są o tyle ciekawsze, że mają więcej obrony w zwarciu. I też te jednostki są szybsze, latają, więc macie więcej możliwości, jeśli chodzi o mobilność. No zgnilce, no to jeśli chodzi o nie, no one jednak biegają gdzieś tam po ziemi, mają bardzo mało obrony w zwarciu, tylko znowu więcej ataku w zwarciu, no ale obronę w zwarciu 14, no to w momencie one się niestety rozsypią. Więc atakujemy tylko na plecy, z flanki i wycofujemy, znowu atakujemy bardziej, żeby gdzieś tam dyscyplinę i zadać duże obrażenia od razu, no to wtedy przeciwnik szybko się rozkruszy. Jeszcze mamy skrzydlaty maszkaron wrzasku. No powiem wam szczerze, uwielbiam go. Uwielbiam go z wielu względów. Po pierwsze oczywiście mamy zionięcie, magiczny pocisk. Ale z takich najważniejszych rzeczy mamy bardzo ładną skuteczność przeciw dużym wrogom, czyli premię plus 25. Dodatkowo mamy regenerację. No regeneracja na latającym mocnym potworze jest to naprawdę duży plus. Mamy dobre statystyki obrony, zwarciu ataku, zwarciu, latanie. Problemem na pewno jest dyscyplina. No tu dyscyplina jest dużym bardzo problemem. Więc musicie tego zdecydowanie pilnować, ale plusem jest na przykład trucizna, czyli jak walczy sobie z innym potworem, no to dobrze to wychodzi, bo jednak osłabia o wiele tego potwora, bo 15% pamiętajcie, że to jest bardzo duże osłabienie na przeciwnika, tym bardziej na potwora, bohatera, no to te statystyki naprawdę się odczuwa tą różnicę, dlatego nurgle na dłuższą metę bardzo długo mogą wygrywać ze wszystkimi jednostkami, bo po prostu ta aura, te zatrucie daje naprawdę ogromną przewagę. Wykorzystajmy w takim razie te jednostki do ataku. Jeśli chodzi jeszcze o tak naprawdę te skrzydlate maszkarony, no to plusem jest taki, że możecie ich rzucić w sumie w prawie wszystko. Unikamy tylko gdzieś tam halabard, a tak to jest czysty luz, blues. No tutaj nie powinniśmy na przykład Morguli puszczać na wprost, z tego względu, że jeśli rzucimy je na włócznie, no to jest duży problem, z tego względu, że no włócznie na potwory działają najlepiej. Moglibyśmy tutaj nietoperze puścić. No, puśćmy na razie te jednostki. Mamy jeszcze grubasków dwóch, zdęte trupy.
I może zrobimy takie zastosowanie, żeby te wzdęte trupy zastosować. Tylko już sekunda. Tutaj sobie puścimy. Czy nie atakujmy na razie przeciwnika za specjalnie. Jedynie czym możemy zaatakować, to możemy iść tymi lewiatanami, możemy iść smokami. No smoczki, pamiętajcie, że zawsze muszą neutralizować, jeśli przeciwnik oczywiście posiada, to musicie neutralizować, no co musicie neutralizować? No halabardy i włócznie, moi drodzy. To trzeba zawsze neutralizować, jeśli macie potwory, jeśli macie jeszcze dużą ilość potworów, to już w ogóle. Możemy sobie tutaj zrobić taki ziew, choć często wydaje mi się, że lepiej jak pod kątem robicie, jak przeciwnik akurat tak jest ustawiony, bo więcej zadacie tych obrażeń. Albo możemy nawet poczekać, aż tutaj się ustawią, to jeszcze sobie rzucimy. No widzicie, tutaj no, premia do tej szarży jest spoko. No i szczerze powiedziawszy już pół oddziału nie ma. Ja wiem, że to są jacyś niewybitni, jakieś za specjalnie orkowie, ale mimo wszystko. A wzdęte trupy, żeby trochę spowolnić. Wzdęte trupy znakomicie się sprawdzają, jak jest dużo przeciwników. I one sobie po prostu wybuchają. Możemy ich tutaj zaznaczyć. No tu akurat słabo rzucać na jeden oddział, ale mimo wszystko... O, proszę bardzo. A i po oddziale, tak? Tak to mniej więcej z nim wygląda. No najlepiej byłoby go tutaj rzucić, ale nie wiem, czy on akurat zdąży tam dolecieć. Bo wtedy by zadał największe obrażenia. Choć z tego co widzę jest opcja, żeby go tam rzucić. Proszę bardzo. No coś tam chłopak zrobił. To oczywiście używamy, jak już mamy więcej jednostek skupionych, to zadajemy też jakieś tam większe obrażenia. Jak widzicie, oni sobie radzą bez problemu, bo to jest 150 pancerza, no to nie ma opcji, żeby oni sobie tutaj nie poradzili. Możemy rzucić te smoki. Tu też jest bardzo masowy atak, jeszcze te muszkiety strzelają co jakiś czas, więc no naprawdę jest spoko. Mogą zrobić naprawdę dużo obrażeń. No i są bardzo wytrzymałymi jednostkami, więc no Morgule tutaj wykończą bez problemu te jednostki, bo nie ma tu nawet podejścia do tego. O, tak z goblinem powinny sobie poradzić, bo ten goblin akurat jest dosyć słaby. Choć jak widzę, to i tak średnio im to idzie. Co my tu jeszcze mamy? No w sumie te jednostki to tak nie mamy za specjalnie dużo. Tu mamy tak samo te kraby, ale one są mniejsze. I tutaj nie możemy dawać się na przykład otoczyć. Jak damy się otoczyć, to będziemy mieli bardzo duży problem z dyscypliną. Tu mamy na razie jeszcze wzmocnienie, bo też jeśli szarżują, też się tam zwiększa ta dyscyplina. Możecie sobie zawsze przypatrzeć, jak walczycie niektórymi jednostkami, za co mamy dodatkowe bonusy w dyscyplinie, żeby starać się tą dyscyplinę, wiecie, utrzymać na jakimś większym poziomie, żeby nie było dramatu. No zobaczcie sobie, te gnijące lewiatany ładnie sobie radzą. Może one też są na ostatnim tierze do kupienia, więc na to też warto zwrócić uwagę, że tak szybko ich sobie nie zrekrutujecie. Tu na przykład orkowe chłopaki trochę cisną nam smoka, ale tam nie jest źle. No zobaczcie sobie, oni mieli taką dobrą asystę tutaj do obrony, a i tak się rozsypują. No kolosy są bardzo słabymi jednostkami, więc idźmy w takim razie dalej. Chodzimy do kolejnych jednostek strzelających, trochę zróżnicowane tutaj są, bo mamy latające jednostki, które też strzelają. Mamy tutaj statki, czy takie kolosy, o których właśnie wcześniej mówiłem i przejdźmy sobie po kolei. Banda artyleryjskich gnijących prometanów, czyli jak sobie zauważycie, no, to są jednostki, które były wcześniej, te kraby, tylko mamy tutaj właśnie jednostkę strzelającą, czyli mamy tutaj dwóch ziomali, którzy gdzieś tam sobie strzelają. No troszkę tutaj animacja chyba nie pasuje, ale powiedzmy, że ok. Z takich ważnych rzeczy statystyki są identyczne jak w jednostce standardowej walki w zwarciu. Różnica jest taka, że mamy strzał w ruchu i mamy po prostu dodatkowe obrażenia zasięgowe i siłę pocisków. Powiem szczerze, no zdecydowanie jakbyśmy mieli rekrutować, to już tak lepiej zrekrutować tą jednostkę niż tą wcześniejszą, no bo zawsze jest ten dodatkowy ostrzał, zawsze może się to też przydać, tym bardziej, że mamy tu obrażenia przebijające, choć sam potwór, też te bestie, potwory mają tutaj obrażenia przebijające nie najgorsze, więc też nie ma aż takiego dramatu. No tą jednostkę można zastosować prawie bym powiedział na każdą jednostkę i gdzieś tam się sprawdzi trochę lepiej, trochę gorzej. No najlepiej się sprawdzi, żeby też utrzymywać powiedzmy jakiś tam teren, tylko problemem pamiętajcie to, że nie mamy odporności na flanki, jest mała dyscyplina, więc to jest największa bolączka tych jednostek. Mamy też regiment jakby z tego. Jeśli chodzi o regiment, no wygląda on troszkę inaczej. No krab jest po prostu bardziej taki niebieski, taki fajne połączenie akurat kolorów, mi się na przykład to podoba.
z takich statystyk różnic, no to różnice są takie, że mamy 10 dyscypliny więcej, ataku, zwarciu, obrony, zwarciu więcej. No 60 prawie już obrony, zwarciu na starcie, no to jest naprawdę bardzo ładnie. No i siła pocisków jest troszkę większa o 8. Ale najważniejsza jest po prostu dyscyplina w tych jednostkach i z takich ważnych rzeczy mamy regenerację dodaną. I tutaj macie regiment, który faktycznie jest teraz dużo mocniejszy, bo same dodanie regeneracji dla jednostek, tym bardziej tego typu, czyli potworów, bestii, to jest naprawdę ogromna zaleta, bo te jednostki są mimo wszystko w większości wytrzymałe. Tutaj macie bardzo dużo pancerza, więc może sobie długo walczyć i się będziemy tam potem regenerowali po walce, więc bez problemu. Choć tutaj właśnie regeneruje, gdy walczy. Ok, no to w sumie jest spoko. Kolejna tak naprawdę jednostka to jest desantowcy pokładowi. No desantowcy pokładowi, no zastosowanie mamy takie, że tutaj bardzo mały zasięg, siła pocisków jest dobra, ilość jest mała, pancerz jest bardzo malutki, więc to jest dobre zastosowanie, gdy nie walczycie za specjalnie ze strzelcami, albo wykorzystujemy te jednostki, żeby gdzieś tam walczyły z jednostkami piechoty, żeby po prostu ich ostrzeliwali. Do tego możecie spokojnie to wykorzystać. Bardzo unikamy po prostu jakiejś artylerii, ostrzału, bo z tej jednostki wiele wtedy nie zostanie. No tutaj mamy też chyba nie mamy dobrego przebicia pancerza. To nie przy tej jednostce, dobra. No ale tutaj 6 przebicia pancerza, no powiedzmy, że nawet nie najgorsze. Najważniejsze, że jest strzał w ruchu, no ale sama jednostka jest bardzo krucha, bardzo mało życia, więc łatwo ją po prostu ustrzelić. Mamy też desantowców pokładowych z bombami. Czyli to same zastosowanie, tylko tutaj akurat mamy bombę, więc to najlepiej zastosować, gdy jest więcej na przykład jednostek w jednym miejscu i wtedy zbombardować ich tak konkretnie. Mamy również truchtacze Słonego Lorda, czyli desantowcy pokładowi z bombami, tylko tutaj mamy wzmocnienie, jeśli chodzi o obrażenia, dyscyplinę, atak zwarciu, obrona zwarciu. I mamy też z tego co widzę roztrzaskanie pancerza, więc to jest dobre zastosowanie, nie wiem czemu mi to tak przeskakuje, czyli zdjęcie przeciwnikowi 30 pancerza. No 30 pancerza, powiem wam, że w niektórych jednostkach jest naprawdę sporo. Zobaczcie sobie, że nasze jednostki mają czasem po 15, 20, 30 pancerza, czy zdjęcie całego pancerza przeciwnikowi, no to super, bo wtedy nie musimy mieć przebicie pancerza i normalne już obrażenia z pocisków będą robić ogromne obrażenia, czy tam siły broni również. Więc to jest na pewno taka dobra zaleta. Jeśli chodzi o wygląd, no tutaj większych różnic nie zauważycie. Z tego co widzę są troszkę inne ciuszki, ale tak bez jakiegoś większego szału. Mamy jeszcze desantowców pokładowych z muszkietami. To jest moim zdaniem najlepsi desantowcy. Choć ci z bombami też mają dobre zastosowanie. Ale desantowcy pokładowi z muszkietami mają znakomite jakby zasięg, bo 130 zasięgu jest naprawdę sporo. Dobra siła pocisków, dobre przebijające pociski, więc możemy to nieźle wykorzystać. Nawet na przykład na pokonanie szybko jakichś takich potworów, no to oni się sprawdzają zdecydowanie najlepiej. Właśnie możemy wykorzystać do takiego standardowego ostrzału, do wykończenia na przykład bohaterów, lordów, potworów, do tego gdzieś najlepiej się sprawdzają, a jeśli nie ma takich jednostek za specjalnie, albo jak się nie ma do nich dostać, no to sobie ostrzelacie to, co po prostu potrzebujecie. Jeśli chodzi o kolosy, mamy w dwóch wydaniach. Pierwszy standardowy kolos nekrofejkański. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. No, dzisiaj jakoś mam ciężko z wymowami, więc mam nadzieję, że to jakoś dobrze poszło. Z takich najważniejszych zalet, no to zasięg jest bardzo dobry. Siła pocisków jest bardzo dobra, bo 600 siły pocisków jest naprawdę sporo. To też jest dobre, żeby na przykład szybko gdzieś do jakiegoś miasta się wbić i rozwalić bramę. Strzał w ruchu, w walce zwarciu moim zdaniem nie jest on jakiś wybitnie mocny, więc raczej starajcie się wykorzystać sam ostrzał, bo w walce zwarciu nie będzie tutaj za specjalnego szału. Mamy też umiejętność leczenia, mamy oczywiście mocniejsze pociski, gdy amunicji jest więcej, więc wtedy te pociski są naprawdę śmiercionośne dla przeciwnika. Na pewno największym minusem dalej jest obrona w zwarciu i dyscyplina akurat w tej jednostce. Dyscyplina na potworze, który ma tak naprawdę rozpad, to jest trochę słaba sytuacja. Tym bardziej, że można bardzo szybko mu tą dyscyplinę ściągnąć, bo jest jednak duży, więc łatwo go trafić. No i szybko go można po prostu też zastrzelić mimo wszystko, więc tu jest naprawdę duży problem. Sama jednostka sprawdza się na każdą jednostkę, bo tak naprawdę ten ostrzał jest dobry, bo czy to puścimy ten ostrzał na bohatera, czy puścimy na jednostki, to mimo wszystko ta celność jest dosyć dobra. Mamy też oczywiście olbrzymi wisielec, czyli ten kolos zmieniony.
a zmieniony jest, jak sobie zauważycie od razu, po pierwsze mamy płonące ataki, mamy tak naprawdę ogień, czyli zdjęcie dyscypliny przeciwnikowi, o wiele większa siła pocisków, bo aż o 296 więcej, ale minusem jest to, choć w sumie minusem jest zasięg, bo jest oczywiście dużo mniejszy, ale znowu siła pocisków jest większa, więc gdybyśmy mieli takiego potwora na blisko, to szczerze powiedziawszy to by było naprawdę spoko. Jeszcze gdyby miał wrażliwość na ogień, to jeszcze lepiej by było. Ale z takich ważnych rzeczy mamy na przykład dyscypliny więcej, o 10 niż standardowym i obronę zwarcia, atak zwarciu też koło 10 jest więcej, więc jak dla mnie nie najgorzej. Rozpocznijmy w takim razie. Niech tutaj nam komputer sobie podejdzie. Jak widzicie, kolosy sobie tam mogą spokojnie gdzieś strzelać. Powinniśmy te portale puścić sobie do przodu. A kolosy powinny tutaj w nich pakować. Zaraz będą tutaj ogniste strzały. No jeszcze moment. Proszę bardzo. No i ci mogą, powiedzmy, chwilę utrzymywać, ci będą sobie tam strzelali. Tu możemy wykorzystać na przykład to bombardowanie. No tu nawet się utrzymuje jeszcze ta dyscyplina przez jakiś czas. No i jeszcze nie omówiłem tak naprawdę Aranessy, czyli czwartego legendarnego lorda. Jeśli chodzi o nią, z jednej strony ona jest taka najsłabsza, jak dla mnie ona nie ma żadnych specjalnych umiejętności. Na pewno plusem jest to, że mamy sieć rybacką, czyli zatrzymanie przeciwnika to jest dobre, jak na przykład chcielibyśmy zatrzymać jakiegoś lorda i samymi muszkietami go szybko wystrzelać, to do tego możecie spoko to wykorzystać. Wszyscy na pokład, ale to jest standardowo, czyli wzmocnienie naszej jednostki dyscypliną, siłą broni. I mamy jeszcze obronę zwarciu i odporność na obrażenia, więc to jest też dobre, żeby sobie to rzucić. Tylko że to też trwa tylko 15 sekund, więc wybitnie to nie jest dużo. Ona też jest później na krabie, takim właśnie jak tutaj. I na krabie jest dosyć łatwo dostępna, jeśli chodzi o strzelanie ją. I też nie jest wybitnie szybka, więc tu szczerze powiedziawszy nie ma jakichś ogromnych zalet w tym akurat lordzie, bym powiedział. Ale ta sieć na przykład to jest na przykład największy jej plus, bo zatrzymanie przeciwnika, gdzie posiadamy całą armię strzelających jednostek, to jest najważniejsze, co możecie tak naprawdę zrobić. Kolosy są bardzo potężne. Tak jak mówię, one służą za taką tarczę. One się też regenerują. Tylko że jeśli przeciwnik będzie miał średniej albo wysokiej jakości piechotę, albo jakichś strzelców, no to będzie zdecydowany problem. Przejdźmy w takim razie dalej. Przechodzimy do ostatnich już tutaj jednostek. Mamy tutaj rozszerzony arsenał, bo to jest arsenał tak naprawdę od właśnie Aranessy, czyli saratowska milicja. I również mamy ochotnicy Saratosy. I jest oczywiście tutaj taki potężny, chyba legendarny podchodzi ten lord, pod legendarnego. To jest przeklęty paladyn, którego Cylostra oczywiście ma na samym początku. I jest on dosyć dobry, bo to jest jednostka eteryczna, mamy skuteczność przeciw dużym wrogom, mamy tarczę. Ogólnie jednostka jest nie najgorsza, mamy dużo wzmocnień do siły broni, więc można tam naprawdę fajnie dużo powykręcać. Sama jednostka jest bardzo ładna, mi się osobiście mega podoba. Cylostry to już znacie, wcześniej była na krabie, teraz jest bez kraba. Krab po prostu uciekł. Mamy również działa, które są no, ogromną zaletą tutaj u piratów. I mamy jeszcze moździerze. No i mamy te piękności, które zobaczycie, co potrafią zrobić. Choć szczerze powiedziawszy, odkąd weszły krasnoludy chaosu, no to te działa trochę tak już nie wyglądają tak dobrze, bo jednak od krasnoludów chaosu te działa są zdecydowanie potężniejsze, tym bardziej jeszcze siła uderzenia jest większa. Po kolei, jeśli chodzi o ochotników Saratosy, to jest powiedzmy dosyć dobra piechota, bo względem piratów, których gdzieś tam widzieliście, statystyki są tutaj dobre, bo pancerz jest wiele większy, dyscyplina to już nawet nie będę wspominał, że jest o wiele większa. Mamy też hooligan, czyli zwiększenie swojej dyscypliny. Obrona zwarcia, tak zwarciu ok, siła broni jest spoko, jeszcze mamy plus do walki z piechotą, więc sprawdzają się naprawdę bardzo dobrze. Jest jednostka do właśnie walki z zwarciu, do utrzymywania powiedzmy chwilę tam terenu, no i w sumie tyle.
Saratorska milicja, no to są jednostki bardzo podobne do wcześniejszych, tylko tutaj mamy połączenie pistoletu i szabli. Więc tutaj możemy ładnie ostrzelać i potwory, i walczyć w warciu, więc naprawdę jest to dobra jednostka. Statystyki są nie najgorsze względem tych zombiaków, co mieliście. No to jest ogromna różnica i na przykład tym Aranesa gdzieś tam dużo plusuje względem swojej frakcji. No bo jednak mamy jednostki, które po pierwsze nie są umarlakami, mają większy pancerz, mają więcej dyscypliny, atak zwarciu, obrona zwarciu też jest o wiele większa, więc to robi naprawdę niezłą robotę. Z takich kolejnych jednostek to mamy moździerze. Moździerze, pamiętajcie, że one zawsze strzelają do góry, więc możecie się gdzieś tam schować z jakimiś kamieniami, no i będą sobie gdzieś tam strzelać i nie ma żadnego problemu. Najlepiej się oczywiście moździerze sprawdzają na tak naprawdę kawalerię, na piechotę, na jednostki, których jest dużo. Na potwory nie strzelamy, na bohaterów nie strzelamy, bo nic z tego po prostu nie będzie. Do potworów, do bohaterów to mamy na przykład karonady. Karonady, potężne działa. Z takich najważniejszych rzeczy od tego działa, no to skuteczność przeciw dużym wrogom, więc na dużych wrogów też najlepiej się gdzieś to sprawdza. Ogromny zasięg, siła pocisków jest ok. Też możemy to wykorzystywać na przykład na piechotę. Tylko jeśli chodzi o piechotę, gdy ona by była ustawiona tak, to wtedy działo ustawiacie tak. I wtedy jest największe pole, jeśli chodzi o... Ustawmy jeszcze ich tak. To wtedy na przykład działo strzeli tak, że poleci przez te wszystkie jednostki, więc to jest na przykład ogromna zaleta. Tylko szczerze powiedziawszy, rzadko kiedy możecie stworzyć taką sytuację, bo to już teren musi być naprawdę super. Jakiś przesmyk na przykład i wtedy jednostki muszą się ustawić w jednym miejscu, to spoko. Akurat na tej mapie tego się nie da zrobić, więc to jest kwestia tego, że musicie naprawdę mieć dobrą mapę, jakiś przesmyk, to wtedy możecie karonady tak wykorzystać, że po jednej salwie nie będzie na przykład dwóch oddziałów przeciwnika. Z takich ważnych rzeczy to chyba wydaje mi się, że to by było tyle. Możemy sobie troszkę tę armię rozstawić, żeby miała powiedzmy trochę więcej możliwości. Albo ewentualnie działa, możemy troszkę tak przestawić. Pamiętajcie, że one zawsze muszą być wyżej, bo inaczej będą strzelać po swoich. I tutaj możliwe, żeby było, że faktycznie by po swoich strzelali, ale chyba coś takiego mogłoby być. Te możemy sobie dać tutaj. No i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. No, wystrzał tych dział jest spoko, z tego względu, że jednak te działa zadają ładne obrażenia. Tylko że muszą trafić. Jeśli trafią, to jest naprawdę spoko, ale moździerze mimo wszystko mają bardzo dobrą celność na piechotę. A te działa też się długo ładują. One są najlepsze, jeśli mamy już na przykład przeciwnika zatrzymanego, czyli możemy puścić cylostrę na przykład. Proszę bardzo, no pół oddziału jest skasowane jednym strzałem. Możemy sobie zobaczyć, jak ten wystrzał wygląda. Proszę bardzo. Jeszcze nasze karonady, ale one widzę chyba mają problem ze strzałem. Tak, one mają problem ze strzałem. A problem jest taki, że one też się czasem długo gdzieś tam obracają. I one w ogóle muszą się dziwnie obrócić. No, to jest ciężki temat. Je najlepiej na płaskim terenie wykorzystywać. Ale jak widzicie, jak już zaczną strzelać i ten pocisk leci, to sobie przebija przez te inne jednostki. Jesteście w stanie więcej zrobić. Tylko tak mówię, jednostki musiałyby być dobrze ustawione. No to już jest słabo, bo jak już będziemy tymi strzelali, to musimy wybierać takie targety, żeby one były dalej od naszych jednostek, bo inaczej po swoich będziemy strzelać. Tu możemy na przykład rzucić sobie tą aurę, na przykład tu możemy rzucić tą aurę i oni będą mieć zdjęty na przykład atak zwarciu i zobaczcie sobie, że 0 ataków zwarciu, to wygląda to naprawdę dobrze. Ale wydaje mi się, że tutaj nie mamy co więcej już mówić. No działa jak działa, zawsze musimy dobrze ustawiać. Moździerze strzelają do góry, karonady strzelają na wprost, więc najlepiej na płaskim terenie i bardzo dużo wtedy wykorzystywać tej jakości terenu. No możemy jeszcze sobie tutaj puścić przypływ i w takim razie płyniemy już do omówienia budowania armii. Jeśli chodzi o budowanie armii, no to zdecydowanie zawsze musicie mieć czarodzieja. Najlepiej byłoby mieć czarodzieja na przykład domeny głębin, ewentualnie tak naprawdę w sumie to jest magia taka, że jeśli
jesteście tak skupieni bardzo na zadawaniu obrażeń, to każda magia będzie dosyć dobra. Czy to będzie śmierci, czy to będzie głębin, czy to będzie wampirów i tak będzie się dobrze sprawdzała. Z takich ważnych rzeczy na pewno wampirów daje wam tą przewagę, że możecie leczyć swoje jednostki. A pamiętajcie o tym, że jeśli będziemy mieć za mało życia, będzie padać za szybko dyscyplina, zacznie się robić rozpad i będziemy mieć zdecydowanie większy problem. Na pewno plusem tych na przykład czarodziejów pobocznych jest to, że mamy gnijącego Prometeana, czyli będzie po prostu on dużo twardszy. Jak sobie wtedy zobaczycie, kupmy to na chwilę, no te statystyki są powiedzmy nie najgorsze takiego czarodzieja, bo po pierwsze jest dosyć wytrzymały, nie jest tak jak u nekromantów, gdzie ma 15 pancerza i jest po prostu bardzo wolny, że ma 20 prędkości, tylko ten jest bardziej mobilny i jest więcej szans na zastosowanie takiego czarodzieja. Czy to będzie domena głębin, czy to będzie domena śmierci. Ogólnie każda domena jest dosyć mocna, tylko że domena wampirów daje wam przewagę jednak leczenia, więc na to musicie się zdecydować. Przeważnie jak każdy gdzieś tam gra wampirami, no ten jeden czarodziej z domeny wampirów się znajduje w armii. Ale tutaj najlepsze połączenie moim zdaniem by zrobiła domena głębin i wampirów. Domena śmierci, no na pewno to osłabienie przeciwnika, zdjęcie mu pancerza to by było ok pod względem na przykład strzelców, ale tego aż tak bardzo byście mogli nie wykorzystać, więc domena śmierci wydaje mi się, że w Wybrzeżu Wampirów będzie troszkę najgorszą jakby domeną. Jakby najmniej praktyczną domeną. Jeśli chodzi o same tworzenie armii, no na początku nie macie dużego wyboru, więc pewnie znajdą się jakieś tam majtki, może jakieś nietoperze, jeśli chodzi na załatwienie artylerii. Jeśli wy na przykład artylerii lepszej nie macie, albo przeciwnik ma dobrą artylerię, no to lub wilki mogą się po prostu zdecydowanie przydać. Na pewno muszkiety. Ja czasem mam muszkietów w armii, prawie całą armię, więc to jest dobre zastosowanie. Możecie też bandę artyleryjskich zombie z rusznicami. Jeśli chcecie na przykład takie ogromne obrażenia zadać jakiemuś potworowi, walczycie gdzieś tam z jakimiś demonami, to jest dosyć dobre wykorzystanie, bo wtedy zadajemy dużo obrażeń szybko i też mają skuteczność przeciwko dużym wrogom w razie W, więc tam jednak to jest najlepsza jednostka tak na szybko. Jeśli już mamy taki bardziej rozbudowany, tutaj jeszcze powinniśmy jakieś moździerze wrzucić, bo szczerze powiedziawszy może jakieś moździerze karonady by się dało tutaj ogarnąć. Więc to mogłaby być taka powiedzmy początkowa armia i spokojnie macie strzelców, macie coś na zatrzymanie, macie potężną magię, macie zatrzymanie artylerii, macie zatrzymanie kawalerii, bo możecie gdzieś tam nietoperzami przytrzymać chwilę kawalerię, a strzelcami na przykład ją wystrzelać, więc jest też taka możliwość. Więc macie kontrę powiedzmy na wszystko, tym bardziej na początku przeciwnik też nie będzie miał nie wiadomo jakich mocnych jednostek, więc też już wtedy jest dużo lepiej. Jeśli chodzi o kolejne na przykład rozbudowywanie armii, mogą być syreny, mogą być jakieś głębinowe już jednostki straży, wtedy już macie kontrę na piechotę, macie kontrę na kawalerię, potwory, więc to już jest naprawdę bardzo dobra kontra. Na pewno musicie mieć strzelców tych albo tych. To jest po prostu podstawa, żeby posiadać strzelców. Jeśli ktoś lubi się bawić, czyli kombinować bardzo z budowaniem armii, no to wtedy tutaj może jakieś ewentualnie działa, żeby więcej piechoty szybciej zniszczyć. I możemy się bawić wtedy na przykład potworkami strzelającymi, potworkami zwykłymi, morgulami. I taka armia też by była w zupełności dobra. Tylko to jest kwestia tego, że musicie starać się dostosować armię, dostosować swoją taktykę do swojego po prostu grania. Bo jeśli ktoś bardzo polega na strzelcach, no to wtedy ograniczamy ilość potworów, piechoty i staramy się gdzieś tam strzelcami najwięcej ugrywać. Często zdarzy się tak, że jeśli was zaatakują na przykład dwie armie, a wy będziecie mieć jedną, to jest taki problem, że wampiry najlepiej sobie radzą 1 na 1. Im więcej przeciwnika, tym zdecydowanie trudniej już jest to kontrować. Wtedy musimy bardzo dużo polegać na magii i na artylerii, bo artyleria i magia to są jedyne takie zastosowania, gdzie jesteście w stanie w szybkim czasie bardzo dużo zniszczyć. Bo wtedy strzelcy na przykład nie są już w stanie tyle zrobić, ale strzelcy znowu będą wiele w stanie zrobić, żeby pokonać na przykład potwory, demony, jakieś latające jednostki. Dlatego na przykład dużo lepiej się wykorzysta. Więc to jest też kwestia tego, żeby zawsze przemyśleć każdy możliwy wariant, z którym gdzieś tam będziecie mieli do czynienia. Na takich późnych poziomach, no można wtedy Morgulę już tam wyrzucić, można sobie iść na przykład w Smoka, możemy iść sobie na Lewiatana, w Kolosy, bo też można sobie zrobić taki Doomstack Kolosów i to będzie was zastępować na przykład jednostki strzelające.
A na przykład możemy się pobawić na przykład proteinami, możemy się tym pobawić. Możemy na przykład też sobie starać na przykład więcej halabard, jeśli potrzebujecie. Też warto korzystać z regimentów, tym bardziej, że te regimenty faktycznie tutaj mają większe znaczenie niż w niektórych frakcjach. W niektórych frakcjach są, bo są, a szczerze powiedziawszy nic za specjalnie nie robią. Królowa Bez, czyli te działo, które widzieliście, ona jest też bardzo potężna, więc warto je rekrutować jak macie możliwość, bo tam, jak dobrze pamiętam, co 15-20 tur macie możliwość zrekrutowania tego. To musicie oczywiście zrobić obrzęd i wtedy sobie to rekrutujemy. Musicie bardzo uważać na te działo, bo pamiętajcie, ono jest bardzo potężne, ale jak źle będziecie strzelać, to sobie zniszczycie swoją piechotę. Jak strzelicie w taką głębinową gwardię, no to szczerze powiedziawszy, dużo może z niej nie zostać, bo 1-2 strzały i już jej nie będzie. Pamiętajcie najważniejszą zasadę. To są umarlaki w większości tutaj, no w sumie wszystko to jest prawie umarlaki i mają rozpad. Pamiętajcie, żeby nie dać się osaczyć, nie dać się tak naprawdę flankować w żaden możliwy sposób, z tego względu, że macie wtedy duży problem z dyscypliną, a duży problem z dyscypliną prowadzi do tego, że te armie same się rozsypią. Tak samo chronienie lorda, czy to Wybrzeże Wampirów, czy to są wampiry, czy to są królowie grobowców, to są najważniejsze tak naprawdę aspekty, żeby pilnować tych lordów bohaterów, bo oni utrzymują waszą armię w ryzach i jeśli ona zostanie gdzieś tam złamana, zostanie zabity bohater, lord, no to będziecie mieli duży problem i korzystajcie bardzo dużo z magii i bardzo dużo z terenu, bo to jest frakcja, która musi bardzo dużo korzystać z tych rzeczy, bo są frakcje typu orkowie, że oni mają wywalone, czy oni będą walczyć na pustyni, czy będą walczyć w lesie, to w sumie im to jest po prostu obojętne. A są frakcje, która jest na przykład, nie wiem, jak Slanesh, jak Wybrzeże Wampirów, jak wampiry, często muszą jednak gdzieś tam próbować zrobić tą sytuację dobrą do walki, bo inaczej będziecie mieć o wiele więcej problemów. Nie mamy też, powiedzmy, tak dużo dostępnych jednostek, choć w Wybrzeżu Wampirów niby tych jednostek nie jest dużo, ale można tak naprawdę starać się różne zastosowania zrobić, ale też sama frakcja w sobie nie jest tak potężną, że możecie na przykład jedną armią rozwalić 3. No chyba, że to już będą same wysokotierowe jednostki, jak same kolosy, czy sobie zrobicie, można sobie zrobić taką nawet armię. Będzie bardzo potężna, bo po pierwsze lewiatany zatrzymają wszystko, bo są tak cholernie twarde, mają odporność na flankowanie, że w sumie mają wywalone, a kolosami będziecie obijać piechotę, a oni sobie tutaj pokonają potwory, więc jest taka opcja też w razie co zrobienia sobie jakichś doom stacków albo połowy staka i będzie też naprawdę to bardzo potężne, magią tam dociśniecie, osłabicie wroga i w sumie wróg wam po prostu nic nie zrobi. Pamiętajcie, że domena ogólnie głębin to jest tak potężna domena, akurat tutaj chyba wyłączyło, że macie po pierwsze, macie przywoływanie jednostek, macie osłabienie bardzo przeciwnika, no i macie na przykład zryw Krakena, który zadaje ogromne obrażenia, więc jak puścicie takiego lewiatana do przodu, włączycie wzmocnienie magii i rzucicie takiego Krakena na 30 sekund, to on po prostu zmiecie wszystko w powierzchni. Więc o tym pamiętajcie zdecydowanie. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!